Cześć kochani, witam wszystkich bushmenów. Przede wszystkim serdecznie, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się oglądać moje początki na YouTubie. Jesteście naprawdę kochani. Buziaki dla wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zabiorę Was w krótką podróż. Mianowicie miesiąc temu wybrałam się z moimi przyjaciółkami do Queensland, który jest stanem sąsiednim do stanu, w którym mieszkam, New South Wales. Z góry przepraszam za niedoskonałość tego materiału, ale naprawdę ja stawiam dopiero swoje pierwsze kroki na YouTubie i uczę się dopiero filmować w taki sposób, żeby było to atrakcyjne dla moich widzów, więc z każdym nowym programem obiecuję Wam, że będę coraz lepsza i coraz bardziej profesjonalna. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kochani, specjalnie dla Was przygotowałam mapę Australii, żeby pokazać Wam, jaki dystans pokonałam w swojej pierwszej podróży, którą będę Wam pokazywać. To nie jest moja pierwsza podróż po Australii, ale pierwsza, którą będę pokazywać na YouTubie. Tak więc, New South Wales to stan, w którym mieszkam. Tutaj. Bardzo proszę. Sydney, moje ukochane miasto. Więc z Sydney wybrałam się do Queensland, sąsiedniego stanu, który znajduje się tutaj. I wylądowałam. Już szukam. Tutaj. Whitsunday Islands. To była moja destynacja w tej krótkiej podróży. Także z New South Wales do Queensland dystans 1800 km. Queensland jest stanem, który odwiedziłam wielokrotnie, dlatego że jest stanem sąsiadującym do New South Wales, stanu, w którym mieszkam, ale również jest świetnym miejscem na wypady zimowe. Wtedy, kiedy w New South Wales panują dosyć niskie temperatury, powiedzmy 15 stopni, w Queensland można cieszyć się gorącymi, upalnymi dniami i temperaturą nawet do 25 do 26 stopni. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, które zwierzę powszechnie uznawane za bardzo niebezpieczne spotkałam w buszu, a także jakiego sportu warto spróbować w Australii, podpowiadam, że nie jest to surfing, oraz która z australijskich plaż została wielokrotnie nominowana do tytułu najpiękniejszej plaży na świecie, musicie oglądać ten odcinek. Wczesna godzina, 7 rano, zaczynamy naszą wyprawę. Będziemy dzisiaj docierać do Whitehaven Beach, na jedną z wysp kompleksu Whitsunday Islands, która jest największą wyspą. Whitsunday Island. Oto nasza łódź. Podróżujemy dzisiaj z Cruise Whitsundays. Jak do tej pory obsługa bardzo profesjonalna. Wszystko na czas. Bordujemy się. Jesteśmy na katamaranie. Zmierzamy w stronę Whitsunday Island. Whitsunday Islands to największe skupisko wyspiarskie w Australii, należące do stanu Queensland i składające się z 74 wysp. Także jeżeli przebywacie w Australii i wybieracie się do Queensland, to odwiedzenie tego obszaru jest absolutną koniecznością. Whitsunday Islands są popularnym, docelowym miejscem dla turystów. 3,5 miliona turystów rocznie odwiedza wyspy. Archipelag Whitsunday Islands składa się z 74 wysp. Większość z nich to bezludne wyspy pokryte gęstym lasem deszczowym. Zaledwie 8 wysp jest zaludnionych, w tym główna wyspa archipelagu Hamilton Island, która posiada swoje własne lotnisko. Także jeżeli chcecie wybrać się i pozwiedzać wyspy, jednym z pomysłów jest wylądowanie właśnie na Hamilton Island. Stamtąd możecie odbyć wycieczki do pozostałych zamieszkałych wysp. Wyspy Whitsunday Islands były pierwotnie domem dla ludu Ngaro people, czyli plemienia aborygenów, które zamieszkiwało te tereny od roku 900 przed naszą erą. Wyspy zostały odkryte przez kapitana Cooka w roku 1777. Nie był on pierwszym odkrywcą tego rejonu, ponieważ pierwszym odkrywcą był duński nawigator, natomiast pierwsze formalne zapiski dotyczące odkrycia pochodzą właśnie z czasów kapitana Cooka z roku 1777. Zrobiło
głośno, wszyscy są zadowoleni, piękna pogoda, wszystko nam sprzyja, proszę bardzo. Wyspa, na której mieszkają podobno sławy Angelina Jolie, Brad Pitt i Oprah Winfrey. Dopływamy już do Whitehaven Beach, która jest częścią wyspy Whitsunday Island. Plaża wielokrotnie została nominowana jako najpiękniejsza plaża na świecie, jedna z najpiękniejszych plaż na świecie. Z pewnością zobaczycie zaraz dlaczego. Piasek, który widzimy, jest praktycznie śnieżno-biały. Jest kilka teorii na temat tego, dlaczego piasek jest tak biały, ale żadna z nich nie została do końca potwierdzona. Zawiera duże ilości krzemu podobno i kwarcu. Jak wspomniałam wcześniej, wyspy są często wybieraną destynacją dla turystów. Jako ciekawostkę powiem jeszcze, że 1500 par rocznie postanawia powiedzieć sakramentalne tak właśnie na wyspach Whitsunday Islands. Wcale się nie dziwię. Kochani, z naszego katamaranu będziemy się teraz przesiadać na ten środek transportu, który widzicie za nami i będziemy przemieszczać się na plażę. I jesteśmy już teraz na Whitehaven Beach. Biuro, które organizowało naszą wycieczkę, zorganizowało nam tutaj kilka różnych aktywności, w które możemy wziąć udział. Tak zwane activities, fish feeding, które odbywa się właśnie w tej chwili. Będziemy robić bushwalking za chwileczkę. Mamy wybór dwóch różnych spacerów, dwóch różnych tras. Jedna długa 7 km, druga krótka 1,5 km. Także jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Możecie robić wszystko, a możecie równie dobrze położyć się na plaży i po prostu tylko odpoczywać. Tuż za mną Whitehaven Beach. Temperatura powietrza 26 stopni, temperatura wody około 23 stopni. Pamiętajmy, że jest środek zimy, jesteśmy w Queensland, piękna pogoda, wspaniały czas, żeby tutaj przyjechać, dlatego że latem będzie tutaj bardzo gorąco. Także zachęcam do przyjazdów w okresie zimowym jak najbardziej. Idziemy pływać! Jedną z atrakcji, która niewątpliwie jest godna polecenia, jest spacer do pięknego widoku Conway National Park. Spacer jest dość długi i dość trudny, ponieważ długość spaceru to 8 km w obie strony. Będziemy wspinać się cały czas pod górę, więc musicie pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą bardzo dużo wody, ale także wymaga on dosyć dużej sprawności fizycznej. To miejsce, do którego się teraz wybieramy, jest częścią Conway National Park, a my będziemy wspinać się na Honey Eater Lookout, tak jak widać na tablicy, 8,2 km spaceru w obie strony. Przeznaczone jest na to 3 godziny, zgodnie z tym, co mówi tablica, ale jeżeli zdecydujecie się iść wolniej, pewnie będzie to trochę dłużej. W moim dzisiejszym bushwalku towarzyszy mi moja najlepsza przyjaciółka, Chiara Perino. Chiara, how are you doing? Much better. Oh, good. Keep walking, we'll keep walking. Hopefully it's not far away. Still walking, not giving up. It's been an hour. Almost there, hopefully almost there. Miles away, you're not afraid to tell me. Miles away, I guess we're at our best. We're miles away. Zieleń buszu australijskiego to jest coś, za czym każdy na pewno będzie tęsknił, jeśli przyjdzie mu opuścić to miejsce, ponieważ o każdej porze roku zieleń jest bardzo soczysta. Liście praktycznie nigdy nie opadają, więc można się cieszyć tym miejscem przez okrągły rok. I znowu pod górkę. Pięknie, jest pięknie. Wciąż idziemy. Jak widzicie, panuje kompletna cisza. Po drodze mijaliśmy, niech no policzę, 5 innych turystów. Także jest super, cudownie. Pustka, świetne miejsce do medytacji, świetne miejsce, żeby oczyścić umysł i wytężyć ciało. Kochani, mała niespodzianka, trzeba uważać na trasie. Właśnie natknęliśmy się na pytona. Będziemy próbowali
go przesunąć, żebyśmy mogli przejść. Pytony są zupełnie niegroźne. No i pięknie, możemy iść dalej. Miałyśmy trochę szczęścia, ponieważ udało nam się spotkać na szlaku dwie turystki, które właśnie wracają z punktu widokowego. No i optymistycznie zostało nam jeszcze tylko 20 minut. Idziemy dalej. Podobno widok jest absolutnie wart tego długiego spaceru. Także zostańcie z nami. Boimy się trochę, że jak będziemy schodziły w dół, zajdzie słońce, ponieważ jest zima teraz w Australii, mimo tego, że jesteśmy w Queensland. Słońce będzie zachodziło około godziny 5, więc mamy jeszcze 2 godziny. Powinno nam się udać przed zachodem słońca, a jeśli nie, to i tak sobie poradzimy. Ostatnia prosta. Jesteśmy wykończone prawie na miejscu. Hey, hey! We made it! Airlie Beach, Apple Point Marina. Kolejną atrakcją, którą polecam naprawdę wszystkim, ponieważ zaręczam Was, że będziecie bawić się setnie, jest paddleboarding. Paddleboarding polega na tym, że dostajecie deskę, która wygląda troszkę jak deska surfingowa. Macie również do dyspozycji wiosło i Waszym zadaniem jest utrzymanie równowagi na desce. Naprawdę świetna zabawa dla wszystkich. Każdy sobie poradzi bez problemu. Szczególnie, że jesteśmy tutaj w takiej malutkiej zatoczce, nie ma dużych fal, nie powinniśmy mieć z tym kłopotu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej, to było świetnych 5 dni w Queensland, świetny odpoczynek od zimy, no ale dobra, ile to wszystko kosztuje? Słuchajcie, nie będę Was okłamywać, że Australia jest tanim krajem do podróżowania, bo tak nie jest, ale zawsze można te koszty jakoś troszeczkę obciąć. Także po pierwsze, zawsze staram się podróżować w jakiejś większej grupie, co sprawia, że koszty akomodacji możemy podzielić na więcej osób i zawsze wybieram Airbnb, ponieważ jest to najtańszy sposób podróżowania. Co jeszcze? Wybieram Airbnb, które jest nieco oddalone od centrum miejscowości, do której podróżuję. To też sprawia, że koszt jest dużo niższy. Czyli na przykład zamiast zatrzymać się w Proserpine, w samym centrum miejscowości, do której wybrałyśmy się do Queensland, zatrzymałyśmy się 15 minut dalej od centrum, co sprawiało, że jeżeli chciałyśmy się dostać do centrum, oczywiście musiałyśmy pokonać ten dystans pieszo, ale było super, piękny spacer nad wybrzeżem, także nie było żadnego problemu z tym, a to obniżyło nam koszt noclegu o jakieś $20–30 na dobę. Także całkowity koszt noclegów wyniósł nas około $600, co jak łatwo policzyć, podzielone na 3 osoby wychodzi po jakieś $200 na głowę za 5 nocy. Kolejny wydatek to oczywiście cena biletów lotniczych. Polecam 2 linie lotnicze, Jetstar i Tiger Air. Latają dosyć tanio i jeżeli odpowiednio wcześnie zarezerwujecie bilety, nawet tutaj nie chodzi o czas, ale jeżeli wybierzecie dzień tygodnia, w którym bilety są najtańsze, jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby polecieć w weekend, ale na przykład możecie polecieć w poniedziałek czy wtorek, również cena będzie troszeczkę niższa. Tak więc koszt biletów wyniósł nas około $220 w 2 strony. Do tego oczywiście musicie doliczyć jeszcze koszty wyżywienia, czyli koszt 5-dniowej wyprawy do Queensland zamknie się w około $650–700 na głowę.
Ok, kochani, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli ciekawi Was, co w Australii oznacza 500+, i za co kocham ten kraj do szaleństwa, oglądajcie mój następny odcinek. Do zobaczenia.